Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To Było Grane. Dzisiaj przygotowałem Wam klasyczną przygodówkę, można powiedzieć, Under a Killing Moon. Wytwórni, znaczy dewelopera Access Software, tutaj możecie zobaczyć jak mieli logo. Under a Killing Moon jest trzecią w kolejności przygodówką, w której główną rolę gra Tex Murphy, w którego wciela się Chris Jones. Chris Jones jest właścicielem studia Access, był właścicielem studia Access. No, nie będę ukrywał, że jego chęć zagrania w Interactive Movie wynikała z tego, że Chris Jones miał straszne parcie na szkło i myślał, że granie w takich hiciorach, znaczy granie w grach typu Interactive Movie otworzy mu drogę do Hollywood. No niestety tak się nie stało. Po Under a Killing Moon wyszły jeszcze dwie części przygód Texa Murphy'ego, mianowicie Overseer oraz Pandora Directive, a w tym momencie, gdy Wam to mówię, na stronie Kickstarter Chris Jones zebrał $600,000, aby stworzyć nową część przygód Texa Murphy'ego. Będzie się to nazywało Project Fedora i ta gra już powstaje. Oczywiście będzie to ponownie, słuchajcie, Interactive Movie. Widać, że sporo ludzi tęskni za tymi grami i bardzo dobrze, bo ja chętnie sobie w nowego Texa Murphy'ego zagram. Under a Killing Moon wyszedł w 1993 roku. Gra znajdowała się w zapowiedziach wtedy. Bardzo często było wspominane, że gra będzie na 4 płytach CD. Kochani, na 4 płytach CD to po prostu rozwalało mózg. To ciężko było sobie wyobrazić, co na tych 4 płytach CD będzie. No, aktualnie wtedy największa gra The Seventh Quest była na 2 płytach, a tutaj 4 płyty CD, słuchajcie. 2 giga 400, to niesamowite rzeczy tam wymyślaliśmy. Ja wymyślałem, co tam może się znaleźć. Filmy, które po prostu rozwalą mi czachę. Oczywiście rzeczywistość zweryfikowała to, jak to zwykle w Interactive Movie bywa i większość rzeczy na wszystkich płytach się powtarzała. Ale niemniej Under a Killing Moon jest taką w 1993 roku jedną z większych gier. Na 4 płytach CD to naprawdę było dużo. Jedną z większych gier. W grze wcielamy się, tak jak już wspominałem wcześniej, w Texa Murphy'ego. Jest to strasznie pierdołowaty detektyw. Akcja dzieje się w roku 2042, po wojnie jakby nuklearnej. Ludzkość jest podzielona na zwykłych i na mutantów. Tex Murphy jest zwykłym człowiekiem, ale mieszka w dzielnicy mutantów. Wszyscy jego przyjaciele to mutanci. I dostaje pierwszą sprawę odnalezienia tajemniczej bransoletki, ale później, bo gra się dzieje jakby w przeciągu 6 dni, wchodzi w to fabuła, gdzie trzeba podać ponownie uratować świat przed zagładą. Sama fabuła, core całej fabuły, samo jakby to jądro tej fabuły Under a Killing Moon jest bardzo zbliżone do filmu Moonraker z Jamesem Bondem. Ale myślę, że całkiem fajnie to wyszło. Gra ma sporo humoru. Zdecydowanie Chris Jones fajnie się wcieli w Texa Murphy'ego i widać, że jest on takim mocno pierdołowatym detektywem. Tak jak mówiłem, Under a Killing Moon, nie wiem czy mówiłem czy nie, jest trzecią w kolejności, ponieważ pierwszą grą z Texem Murphy było Mean Streets, a potem było Martian Memorandum. Obydwie gry były jeszcze w wersjach dyskietkowych, chyba nie wyszły na płytach CD, natomiast trzecia część już był jako Interactive Movie. Wszystkie pierwsze dwie części zawierały digitalizowanych aktorów, to znaczy cała grafika w grze była digitalizowana. Tutaj zdecydowano się na inne podejście, o którym zaraz Wam powiem, bo sama engine, na którym oparty jest Under a Killing Moon, to jest naprawdę coś niesamowicie ciekawego. No dobra, powiem jeszcze może jak wygląda pudełko. Jak widzicie, wersja Under a Killing Moon wyszła w 2 wersjach pudełkowych. Jedna jest taka wersja, jest to wersja premierowa i jest druga wersja firmy Clicks, która posiada tu jakieś takie loga Clicks. Niezbyt fajna, ta zdecydowanie jest lepsza. Z tyłu możemy przeczytać, że w grze występują znani aktorzy. Między innymi Margot Kidder. Jeżeli jesteście w tym wieku co ja, to możecie kojarzyć. Margot Kidder grała Lois Lane w Supermanie z Christopherem Reevesem. Bardzo, bardzo dawno temu. Tu jakiś Mohikanin, który grał w jakichś filmach, których nie znam, i jakiś dziad, który wcielił się kiedyś chyba w McCormicka, takiego detektywa. Też kiedyś był taki znany serial, ja już tego nie kojarzę.
Sama Margot Kidder, której tutaj jest w ogóle na tym pudełku, jest wyeksponowana, że ona tutaj, słuchajcie, gra i w ogóle to niesamowita sprawa. W grze nie wiem ile ma, 5 minut może występuje wszystkich kwestii, także bardzo, bardzo niewiele, ale tutaj jest nagłośnione to niesamowicie, że gra Margot Kidder. No, wydaje mi się, że Chris Jones szukał po prostu dojścia u takich już podupadających gwiazdek do Hollywood. No niestety ani Margot Kidder, ani McCormick, ani pan Mohikani nie zapewnili mu miejsca w Hollywood. No okej, zobaczmy co jest w środku w takim razie. W środku oczywiście manual i płytki. Manual, słuchajcie, znaczy może najpierw płytki. W opakowaniu zbiorczym 4 płytki w wersji Clicks, która jest też dostępna. Płyty nie są w pudełku, są w takich folijkach, warto o tym pamiętać. Z tyłu możemy zobaczyć jak wygląda Tex Murphy, przybliżę Wam tutaj, żebyście mogli się z nim zapoznać. No i manual, słuchajcie. Manual faktycznie taka książeczka dosyć duża, mnóstwo tekstu odnośnie samej gry, nieważne. Natomiast bardzo ciekawą rzeczą w Under a Killing Moon, o której zaraz no tak, teraz powiem o tej rzeczy może, no jeszcze jakieś tam karteczki, ale to zaraz o tym powiem. Otóż Under a Killing Moon wykorzystuje styl poruszania się taki jak w grach FPS. Jednakże w odróżnieniu od takich gier jak na przykład Wolfenstein, Doom, Dark Forces czy Duke, Under a Killing Moon wykorzystuje może nie pełne 3D, bo znajdują się tam sprite'y, ale wykorzystuje obiekty oteksturowane, słuchajcie, trójwymiarowe, ponieważ wszystkie gry, które wspomniałem, te wcześniejsze gry z FPS nie zawierały oprócz trójwymiarowych ścian, oprócz tła, czyli leveli, po których się poruszamy, wszystkie inne elementy były sprite'ami. Ale Under a Killing Moon poszedł o krok dalej. Stworzył engine, w którym były trójwymiarowe obiekty. I tak przykładowo w pierwszym już poziomie, gdy jesteśmy w biurze Texa Murphy'ego, po którym możemy się swobodnie poruszać, możemy zobaczyć jakie książki leżą na biurku, możemy podejść do szafki, możemy podejść do fotela i teraz taka ciekawostka, wiele osób uważa, że pierwszą grą, która zaoferowała w całości trójwymiarowe środowisko, był Quake, który wyszedł w 1996 roku. Nieprawda, pierwszą grą, która zaoferowała całkowicie trójwymiarowe środowisko jest Under a Killing Moon z 1993 roku, ponieważ tutaj pierwszy raz chyba w historii gier pojawiły się oteksturowane obiekty zbudowane z poligonów. Wcześniejsze gry typu możecie powiedzieć, że no tak, ale w Duke'u też tam występowały samochody, ale tam nie występowało to, nie były to tak zwane oteksturowane poligony, były to po prostu elementy silnika build, to jest jakby ściany uformowane kształt na przykład samochodu, bo tak to tam działało. Natomiast tutaj mamy faktycznie obiekty w pełnym 3D, oteksturowane, także niesamowita sprawa i tak naprawdę jest to pierwsza gra, tak jak mówię, która wykorzystywała pełne środowisko 3D w grze FPS. Chociaż Under a Killing Moon nie jest FPS-em, bo tylko się poruszamy po trójwymiarowym środowisku, nie mamy możliwości strzelania, tylko właściwie interakcje typowe dla przygodówek. Gra oczywiście posiadała niesamowite wymagania sprzętowe. W tamtym czasie standardem było 4 MB RAMu. Jednakże, żeby gra rozwinęła w pełni skrzydła, potrzebowała 16 MB RAMu, a 16 MB RAMu posiadali tylko najwięksi maharadżowie komputerowego świata, między innymi ja. Jeżeli jesteście ciekawi jak to się stało, kiedyś tam opowiadałem jak to się stało, że miałem 16 MB RAMu i mogłem zagrać w pełnych detalach. I słuchajcie, niesamowita sprawa, ponieważ do pudełka Under a Killing Moon w pudełku znajduje się też taka kartka, która pokazuje różnicę na 4 MB RAMu i na 16 MB RAMu. To jest niesamowite, słuchajcie, że firma dbała o to, żeby gracze jak najlepiej spędzili czas z ich grą i żeby posiadali najlepszą grafikę. Pokażę Wam tą karteczkę, bo to jest bardzo fajna sprawa. Zobaczcie, tutaj mamy 4 MB RAMu. Ja przybliżę troszkę tak, żeby kamera złapała. Jak widzicie, grafika jest taka rozmazana, a poniżej mamy jak wygląda gra na 16 MB RAMu. Jak widzicie, tekstury są o wiele lepsze. Jeszcze raz cofnę.
Ale słuchajcie, to jest niesamowite. Nie wyobrażam sobie, żeby coś takiego na przykład dodawali do Far Cry'a, gdzie będzie porównanie, że gra na niskich detalach wygląda tak, a na wysokich wygląda tak. Oczywiście na pudełku wszyscy walą w detale w najwyższej jakości, ale oczywiście ta gra w najwyższej jakości będzie dostępna dla o wiele mniejszej ilości procentowo graczy niż dla tych, co będą grali na medium albo na low. No, tak to jest, ale w Under a Killing Moon autorzy faktycznie postanowili pokazać tą różnicę, że warto zainwestować w tą pamięć. Mało tego, tu jest nawet informacja o tym, że pamięć nie jest droga, że można kupić ją za tam $320-360 i że warto kupić, żeby cieszyć się lepszą grafiką w Under a Killing Moon. Niesamowita sprawa, wielki szacun dla wytwórni Access za coś takiego, no bo to dzisiaj to jest w ogóle niespotykane, żeby coś takiego było umieszczone, ale wtedy oczywiście takie rzeczy się zdarzały. Czy gra jest fajna? Zdecydowanie gra jest dobra, nie jest jakaś wybitna. Ja nie lubię ogólnie gier, które dzieją się po wojnie atomowej, gdzieś tam jakieś mutanty. Ogólnie gra jest bardzo taka, można powiedzieć, jest to taki osadzona w takich klimatach czarnego kryminału. Jeżeli oglądaliście, nie wiem, Sokoła Maltańskiego bądź Casablankę, to właśnie to jest taki klimacik, oczywiście dziejący się w przyszłości, ale i też posiadający dość dużą dozę humoru. Sama tak jak fabuła nie jest odkrywcza, dodatkowo jeszcze w grze występuje głos tylko oczywiście James Earl Jones. Tutaj jest właśnie taka naklejka, występuje on w roli narratora. Dla wszystkich ignorantów mówię, że James Earl Jones podkładał głos Lordowi Vaderowi w starych Gwiezdnych Wojnach, także nie jest to nie w kij dmuchał, tak? Bo jest to osoba dosyć sławna, znana, no i na pewno można powiedzieć, że kultowa. No, to jeszcze mogę Wam powiedzieć taką ciekawostkę, że James Earl Jones też wystąpił, już pokazał swoją twarz w którejś części Command Conquer. Jeszcze Wam powiem taką rzecz, bo może też wiele osób wie. James Earl Jones jest czarnoskóry, jest murzynem, więc Lord Vader był czarny, miał czarny głos. Także, no ale tak to właśnie wygląda. Tak jak mówię, ale Under a Killing Moon wykorzystuje niesamowity engine zbudowany przez firmę Access do poruszania się. Jak widzicie, tu jest cała klawiszologia, strasznie dużo tego. Do sterowania trzeba się trochę przyzwyczaić, bo wymaga ono troszkę wprawy, żeby ogarnąć ten sposób sterowania. Ale niemniej, jeżeli to zrobicie, gra na pewno sprawi Wam masę radości, jest fajna, przyjemna, można zginąć, także trzeba dosyć często save'ować, ponieważ no, można troszkę tam w paru miejscach zginąć i trzeba wtedy włączyć od save'a. Jest dużo scenek takich filmowych. W tamtych czasach filmiki działały na takiej zasadzie, ponieważ filmiki są oczywiście bez przeplotu, no ale żeby zmniejszyć ilość miejsca, które potrzebowały filmiki na płycie, zdecydowano się na ten ciekawy zabieg, który bardzo często w grach był stosowany. Otóż postać która mówi, jest animowana, jest filmem, natomiast druga postać, jeżeli występuje na ekranie i tło, jest po prostu zwykłym jakby JPG-iem i tylko widać, że jedna postać się rusza, a druga postać stoi w miejscu bez ruchu i tło jest JPG-iem. Dzięki temu sama animacja postaci, która mówi, zajmowała mniej miejsca, ponieważ nie trzeba było animować całego ekranu, tylko ten fragmencik, gdzie ta postać wypowiada swoje kwestie i to bardzo widać w Under a Killing Moon, ponieważ często jest tak, że rozmawiamy z jakąś postacią i tekst kończy swoją kwestię i zastyga w bezruchu, natomiast druga postać nawija, on stoi w bezruchu, wpatrzony gdzieś tam w pustkę i w momencie, kiedy ona kończy rozmawiać, tekst zaczyna swoją kwestię, więc ta postać zastyga w bezruchu, a tekst wtedy staje się animowany. No bardzo często takie zabiegi się stosowało po to, żeby zmniejszyć ilość miejsca wykorzystywanego na płycie, ponieważ w tamtych czasach jeszcze nie było DivX-ów, nie było jakichś formatów, kompresji obrazu. Każda firma korzystała z jakiegoś własnego rozwiązania. Potem przyszedł oczywiście przeplot, więc każdy film był właściwie mniejszy o połowę, ponieważ przeplot, tak jak wiecie, poziome czarne linie, film był wyświetlany co drugą linię, to znaczy jedna linia pikseli z obrazem, jedna linia czarnego obrazu i no to wiadomo, że w tym momencie film zajmował tylko połowę swojej wielkości.
Tak czy tak, warto się zapoznać. Jest to klasyk gier przygodowych, Under a Killing Moon. W kolejnych, znaczy później, bo nie chcę od razu wrzucać kolejnych części, pojawi się też Pandora Directive oraz Overseer, czyli kolejne przygody Texa Murphy'ego. Tak czy tak, zapraszam Was do zapoznania się z tą grą. Naprawdę fajny tytuł i ten engine, który w tamtym czasie robił niesamowite, słuchajcie, wrażenie. Wydaje mi się, że dzisiaj wcale się nie ma czego wstydzić. Oczywiście to nie jest Far Cry, ale jeżeli pomyślicie, że ta gra była z 93 roku, słuchajcie, 20 lat temu i już coś takiego wymyślili, no to wielki szacun dla panów z Access. To tyle, pozdrawiam Was, no mam nadzieję, że namówiłem Was do chociaż sięgnięcia po Under a Killing Moon, tytuł naprawdę fajny. No i do następnego. Pozdrawiam Was Energik, trzymajcie się, cześć!